Na początek kilka drobiazgów. Widać? No więc tak, to co was zawsze najbardziej interesuje, napisów nie widać, tak? Nic nie widać. Nic nie widać? Takie małe. No, ciesz się z drobiazgów po prostu, no niezależnie gdzie zaglądasz. Pierwsza rzecz, która zawsze wszystkich najbardziej interesuje na szkoleniach, to której koniec i kiedy obiad. No więc obiad za jakąś godzinę, a ja kończę za dokładnie 20 ileś minut. 28, 30, coś takiego. Druga rzecz, mam na imię Bartek. Nie żaden pan, bo tu niektórzy z was próbowali panować. Ja jestem Bartek, mówmy sobie po imieniu, od dzisiaj do zawsze. Może być? Dobra. Trzecia rzecz, to forma komunikacji. Jak chcecie. Czy chcecie łagodnie, czyli delikatnie, owijając w bawełnę i tak bardzo... Nie chcę. To lubię. Dobrze, i potrzebuję jeszcze od was zgodę na pełny język biznesu. Na pewno? Słowo kurwa was nie przeraża? Wiecie, dlaczego to słowo się przydaje w biznesie? Jakieś 10 lat temu spotkałem się z moimi pracownikami, wtedy to był taki skład handlowy duży i oni coś tam źle robili, ładowali takie pręty stalowe na samochody i to sprzedawaliśmy. No i oni to źle ładowali. No i ja przychodzę, ich tam było z 6 czy 7, ja tak chciałem bardzo tak po menedżersku. Wszystkie studia i te książki, które przeczytałem i to takie lotne myśli, no i tak mówię, słuchajcie panowie, trzeba byłoby to tak zrobić, może tak, może tutaj, może lepiej w tą stronę. Tak. Oni tak patrzą na mnie jak na debila. Ja tak w końcu wziąłem informację zwrotną z tego i mówię, kurwa chłopy, musi być zrobione. Tak jest, panie prezesie! Od tamtej pory wszystko działało. I mówię ci to po to, bo forma komunikacji i język, z jakim się komunikujesz w biznesie, ma kluczowe znaczenie. Żeby dopasować język do mówcy. Po drugie, niewiele jest, słowa niosą emocje. Więc emocja, no to słowo, które wymieniłem przed chwilą już 2 razy, nie znam innego słowa w języku polskim, które potrafi taki nośnik emocjonalny ze sobą zabrać. Znacie takie? Powiedzcie. Nie ma. Dlatego czasami go trzeba użyć. Nawet na najważniejszych negocjacjach. Nawet wobec partnera, z którym wydawałoby się, że nie można go powiedzieć. Wtedy, jak powiesz to słowo, to ono odniesie podwójny, potrójny, albo właśnie taki, jak chcesz efekt. Jurek, zapowiadając mnie, powiedział, że jestem jedyną osobą, która zbudowała w ciągu 5 lat firmę o obrotach 100 milionów i tam 100 pracowników. To nie jest prawda. Prawdopodobnie jestem jedynym zawodowym trenerem biznesu w Polsce, pewnie jednym z nielicznych na świecie, który zbudował taką firmę przed ukończeniem 30 roku życia. To jest fakt, więc chcę to sprecyzować. Potem dałem sobie tą firmę odebrać w jakiś sposób. Czułem się na swoich błędach, upadałem w życiu 1000 razy i popełniłem setki pomyłek. Potem założyłem kilka firm, niektóre sprzedałem, niektóre rozwinąłem. No i tak jak tam było powiedziane, firma, którą obecnie się zajmuję, jest firmą globalną. Firmą, która rośnie jeszcze szybciej niż ta poprzednia. I gdzieś za tym wszystkim, o czym musimy pamiętać, nigdy nie stoi jedna osoba. To zawsze jest ileś osób, które stoją obok. Osoby, które nas tworzą. Osoby, które z nami pracują. Nasi wspólnicy, nasi pracownicy, nasi partnerzy w biznesie. I to splendor i chwała dla nich. Nie dla mnie. Lecimy dalej. Pierwsza rzecz. To szybko zdecyduj, czego pragniesz. Tak jak ten świstak, który nie chce zawijać sreberka do 67 roku życia. Ja w momencie, gdy opowiadałem wam przed chwilą tą krótką historię na temat tej edukacji, to gdy podjąłem decyzję o tym, że chcę być najlepszy w jakiejś dziedzinie, to zdarzyło się kilka wyjątkowych rzeczy. Parę pytań do was. Kto dzisiaj z was jest, kto już pracuje? Ręka do góry. Dobra. Kto jest przedsiębiorcą, czyli pracuje na własny rachunek, ma własną firmę prowadzi? Bomba. Kto jest pracownikiem, który pracuje u kogoś, pracownikiem najemnym, korporacji? Dobrze. Kto z was doskonale już wie, co chce robić w życiu, w którą stronę chce podążać, albo przynajmniej wie, czego pragnie na ten moment i zmierza w tamtą stronę? Okej. Teraz powiedzcie mi, dlaczego się nie rozglądacie? Po co? Ponieważ na tej sali siedzą najlepsi z najlepszych z tych, co są dzisiaj w Polsce. Jesteście ludźmi, którzy zainwestowali swój czas i pieniądze, żeby wykreować siebie. Więc ty, jeżeli się rozejrzysz, to zobaczysz błyskawiczną informację zwrotną. Ilu masz w tej grupie konkurentów, ilu z nich chce iść do biznesu, ilu z nich jest w jakim kierunku.
Ilu z nich już jest zdecydowanych? Na tym polega biznes, na tym, że ogarniasz wszystko naraz. Ba! To jest biznes. Biznes polega na tym, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Kto chce wyjść na scenę? Ty byłeś pierwszy. Chodź. Wiesz, co teraz się dzieje? On jeszcze nie wie. Jak masz na imię? Karol. Karol. Chodź, Karol. Tego dla nosa. Bartek. Karol, bardzo miło. Tu jest moja wizytówka. Proszę, jak będziesz miał jakąś potrzebę biznesową, zadzwoń. Powiem ci, co będę wiedział w tym temacie. I tyle. Dziękuję bardzo. Brawa dla Karola. Czy wiesz, co się teraz wydarzyło? Zbudowaliśmy Karolowi cudowną kotwicę. Kotwicę, gdy wychodzi na środek, gdy podejmuje błyskawicznie decyzję trudną, bo większość z was nie podniosła ręki. Gdyby to było takie proste, przecież tak, ja pierwszy! Nie, nie było tak. Było tak, paru tak, tak było tak. I dali radę, ale to już było za późno. A co napisałem? Szybko decyduj, czego pragniesz, nie? No to co? Nie wyciągasz wniosków? Przecież ja już ci to powiedziałem. I zadałem pytanie i nie podjąłeś decyzji. Nie tak z boku nie widać. Tam jest drugi ekran. No dobrze, co się stanie, gdy podejmiesz decyzję? Po pierwsze, będziesz wiedzieć, jaką masz zapłacić cenę. Bo robienie biznesu i kreowanie siebie w tym biznesie to jest nieustanne płacenie ceny. I musisz wiedzieć, jaką cenę jesteś gotów i gotowa zapłacić. Ile nieprzespanych nocy, jaka długa dniówka, ile wyrzeczeń, ile spotkań z rodziną, mniej. Ile spotkań z przyjaciółmi, mniej. Ile imprez, mniej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest cena. Jeżeli dzisiaj nie jesteś zdecydowany i zdecydowana, to nie wiesz, czy płacić, czy nie płacić. I tak siedzisz troszkę okrakiem na płocie i tak trochę uwiera, nie? Po co ja to robię? Analizuj, obserwuj, patrz, co się dzieje. Patrz nie tylko na to, co ja do ciebie mówię. Ja jestem dzisiaj dla ciebie. Moim zadaniem jest tutaj zrobić z siebie nawet błazna, jeżeli będzie to tylko potrzebne. Bo ja postrzegam swoją rolę w ten sposób, że jeżeli mówię dla ciebie, to ty we mnie zainwestowałeś swój czas. To ty mi zaufałeś i zaufałaś. I ja chcę zrobić wszystko, co potrafię, żeby przekazać ci jakąś najlepszą część siebie. Po co robię to? Z tym Michaelem Jacksonem na płocie? Po to, żeby został ci ślad emocjonalny. Po to, żebyś lepiej zapamiętała i lepiej zapamiętał, co się dzieje. Bo jeżeli będę robił to w taki sposób, przez dłuższy czas, to właśnie gdzieś w tym momencie się wyłączyłeś i już nie podążasz. I nieważne, jaki slajd wyświetlę, co tam kliknę dalej, już myślisz o tym obiedzie, nie? Kierunek to jest druga rzecz, która wyzwala się wtedy, gdy już wiesz, dokąd chcesz iść. Tam, to tam. Tam, to tam. Tam, to tam. A tam? No to tam. Trzecia rzecz to motywacja. Niesamowite pokłady motywacji się uruchamiają w momencie, w którym wiesz, co chcesz osiągnąć. I czwarta to wymagania. Nie tylko od siebie, ale od innych ludzi. Jeżeli wiesz, że chcesz być numer 1 na świecie, to jako współpracowników nie szukasz kogoś, kto jest średniakiem, bo on ci nie pomoże, bo nie zrobisz z nim takiego dużego biznesu. Ale jeżeli mówisz, nie chcę jechać na pełen zegar, nie chcę się zaangażować w 100%, wystarczy mi, że będę dobry, to szukasz i siebie, i innych ludzi w takim kalibrze. Może być? Dziękuję. Umówmy się na dwustronną formę komunikacji. Dobra? Jak coś jest dobrze, mówcie. Jak źle, mówcie. Dajcie mi feedback. Jeżeli ma być szybciej, mówcie. Jeżeli wolniej, mówcie. Ok? Kto się zgadza? Dobra. Dziękuję. Ci, którzy nie podnieśli ręki teraz, bo to był kolejny test dla was. Kolejne coś, co pokazuje ci, jak pracuje biznes. Biznes to jest nieustanna informacja zwrotna. Bang, 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 bang. Szybko podejmuj decyzję. Powiedziałem ci przed chwilą o angażowaniu się w proces, o śladzie emocjonalnym. W momencie, gdy ja pytam, a ty jesteś za, ale nie podnosisz ręki, nie zostaje ślad. Nie angażujesz się w proces. Jak się nie angażujesz w proces, mniej zapamiętujesz, mniej z tego wynosisz. Kto jest za?
Dziękuję. Za trzecim razem działa. No dobrze. Kreuj z rozmachem. Ten z przodu to jest Titanic. Ten z tyłu to jest to, jak wygląda 100 lat później największy statek świata. Co to znaczy kreuj z rozmachem? Żyjemy w świecie, w którym absolutnie wszystko jest możliwe. Tych dwóch gości, których tutaj widzicie, Jobs i Woźniak, podobnie jak wspomniany przed chwilą Bill Gates i jego Microsoft, podobnie jak Brin i Page, którzy stworzyli Google'a, te 3 marki, które wymieniłem, to są 3 z 5 najdroższych marek na świecie. Stworzone w jednym pokoleniu przez gości, którzy urwali się ze studiów w 2 przypadkach, bo Jobs rzucił Stanford, Gates rzucił Harvard. I poszli robić biznes. Gdzie? Do garażu! Kto z was ma garaż? Ja też mam. Coś dla pań, bo tak o tych panach. Czy wiecie, jest taka kobitka. Pochodzi z Niemiec Wschodnich. Jej dziadek był Polakiem z Poznania. I ona jest politykiem, a z wykształcenia fizykiem. Nazywa się Angela Merkel. I została określona jako najbardziej wpływowa kobieta świata. Na tym polega nasz świat dzisiaj. Jeżeli sobie coś wymyślisz, to możesz to zdobyć. No i ostatni dowód, taki on kładzie na łopatki. Dobra. To Soczi akurat. Takie zawieranie partnerstwa biznesowego, tutaj sportowego. Wyjdź z boksa. Z tego boksa można wyjść na kilka sposobów, bo jest taki boks osobisty. O tym nie będę mówił, bo cały dzisiejszy dzień jest o wychodzeniu z tego boksa osobistego. Ale jest też boks biznesowy. I ten boks biznesowy jest w dużej części geograficzny. Co to znaczy? Jak robiłem swoją pierwszą firmę, byłem tak zafiksowany na Polskę, że na niej się skupiałem. I w niej chciałbym, żeby moja firma była największa. I udało mi się wprowadzić do pierwszej 20 swojej branży. I zacząłem robić jakieś tam niewielkie ruchy z zagranicą, ale to była ciągle Polska. I dzisiaj okazuje się, że robienie biznesu na świecie, to podzielę się z wami taką emocją. W tym roku akurat miałem taką możliwość doświadczyć, miałem taką refleksję. Siedziałem akurat wtedy w São Paulo na jakichś negocjacjach, czekałem na e-mail z Tokio, z giełdy. Tydzień wcześniej czy 2 tygodnie wcześniej byłem w Hongkongu i rozmawiałem też o targach, korespondowałem na temat targów, w których będziemy uczestniczyli w Los Angeles i tam uczestniczymy co roku. Jak pomyślałem sobie, kurwa, facet z Polski. Weźcie to ze sobą i zróbcie dokładnie to samo. Nic nie może się równać z tym biznesowym uczuciem. Naprawdę nic. Co to znaczy wyjść z boksa? Zobaczcie. Nie wiem, jak tam ostrość prezentacji. Tutaj jest Polska. Ktoś mądrze porównał polskie PKB do obrotów miast w Stanach Zjednoczonych. I okazało się, że polskie PKB jest takie jak miasta Houston w Stanach. Taki Houston. My nie mówimy o jakichś większych miastach, ale tylko Houston. Więc rynek, na którym działacie, jeżeli działacie tylko w Polsce, odpowiada jednemu średniej wielkości miastu w Ameryce. Jeżeli powiemy o tym boksie troszkę więcej, to w momencie, w którym lecisz do Szanghaju albo do Hongkongu i siadasz i bierzesz gazetę. Ja mam taki zwyczaj, zawsze jak przylatuję, polecam, zawsze biorę gazetę i przeglądam. I patrzę, co tam się dzieje. I jeżeli jesteś w Unii Europejskiej, to my jesteśmy często zafiksowani. My jako Polacy w Polsce i w Unii, a generalnie cała Unia jest zafiksowana na punkcie Unii. Unia najważniejsza. Pojedziesz do Hongkongu i co tam się okazuje? Unia, co? Kryzys? Jaki kryzys? My należymy do BRICS. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Ameryka. To nas interesuje. Tam wszystko rośnie. Jaki w ogóle kryzys? Inny świat. W ogóle inne rozmowy. Inni ludzie, inne patrzenie na biznes. Kto z was widział taką mapę świata? Jak wysiadasz na lotnisku w Korei, to taka mapa świata wisi na ścianie, gdzie Korea jest w środku,
Stany Zjednoczone, Ameryka jedna i druga jest gdzieś na boku, a Europa jest na drugim boku, małą czcionką. W naszej rzeczywistości my mamy w środku nas na mapie świata. W ich rzeczywistości nie. No dobrze, to jak już wyszliście z boksa i chcecie robić biznes globalny, to pytanie takie do was. Kto mówi po angielsku w sposób perfekcyjny? Ręka do góry. Kto mówi dobrze? Tak, że się dogaduje śmiało. Okej, dalej nie pytam. Ale wiecie dlaczego? Nie dlatego. Nie. Wiecie dlaczego to jest istotne? Bo język angielski, pomimo tego, że nie jest najliczniejszym, że ludzie na świecie w najliczniejszej liczbie nie mówią językiem angielskim, bo język angielski jest na 3. miejscu dopiero. Najpierw jest chiński, a potem jest hiszpański. Ale język angielski, którym mówi mniej więcej 350 milionów ludzi jako językiem ojczystym, około 1 200 000 000, 1 600 000, tak jak my, nauczyli się go. To ten język jest językiem jakościowym. Co to oznacza? W tym języku mówi cały język biznesu na świecie, mówi cały język internetu, cały język nauki, sportu i coś dla was również, język rozwoju. Wiecie, na czym polega problem? Dla takich ludzi jak my to jest trochę niesprawiedliwe, bo gdy siadamy do stołu i negocjujemy z Amerykanami, oni nie musieli się uczyć angielskiego, albo z Brytyjczykami. Oni w tym czasie uczyli się biznesu. A my co? A my tam to be or not to be. No. Problem polega na tym, że gdy siądziesz do takich naprawdę ważnych rozmów, do naprawdę ważnych negocjacji, po drugiej stronie masz, kto jest najgorszym mówcą po angielsku dla nas? Native. Native speaker jest najgorszym biznesowym mówcą po angielsku. Dlaczego? Bo mówi szybko, bo mówi idiomami, bo mówi niestarannie. My, ludzie, którzy uczymy się języka angielskiego, bo zakładam, że nie mamy native'ów na sali, mówimy starannie. Myślimy, zastanawiamy się, budujemy te konstrukcje, które nam się tłucze do głowy. Oni nie. Hey, go! A ty siedzisz przy stole negocjacyjnym jak ten idiota i tak, kurwa, co on powiedział? No przecież się nie zapytam, bo wyjdę na debila. No dobra, no to przytaknę. Yes, of course, of course. Dlatego, jeżeli mogę cię do czegoś namówić, naucz się jak najszybciej. Ja wciąż się uczę i tłukę, bo ja jestem opornym, strasznie oporny jestem jakimś na ten język angielski uczniem. Ta głowa już mnie boli od tego walenia się nią, ale uczę się ciągle, bo absolutnie inaczej w języku angielskim się myśli w czasie rozmów negocjacyjnych, gdzie musisz ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, setki rzeczy. Umowę, kontrakt. I teraz jak siadamy do negocjacji, no to jest cała ta ścieżka sprzedażowa. Poczynając od raportu, jaki budujesz z tym gościem, poprzez formę komunikacji, body language, patrzysz co on robi, kalibrowanie tego wszystkiego, techniki zamknięcia, otwarcia, to jest temat na cały dzień szkolenia. Ale gdzieś w tym wszystkim, jeżeli po co się uczyć tych technik, jeżeli to be or not to be? Namawiam, zdecydowanie. No dobrze, lecimy dalej. A, została mi minuta, tak? Nie, bo ten zegar jakoś później włączyliście. Ile mam czasu? Pokazujesz tak, że jest OK, czy że minuta? A, że minuta. No tam jest jeszcze kilka slajdów. Nie martwcie się, tą prezentację dostaniecie ode mnie. Tam ściągnijcie ją sobie tam z jakiejś mojej strony, nie wiem, z YouTube'a albo jest taki Bartosz Skwarczek Public, tam zamieszczę jakąś informację, gdzie ją dostaniecie. Ja mam zawsze ten kłopot, że chcę tak dużo wam przekazać, że prawie nigdy nie zdążam z prezentacjami, chyba że to jest moje szkolenie, bo wtedy po prostu później kończymy. Teraz kończyliśmy o 24, bo nikt nie chciał iść do domu. Jeżeli mogę wam coś powiedzieć na koniec, bo mam 23 sekundy. To... W tym rozwijaniu się szybciej niż inni, pamiętaj, w czym chcesz być najlepszy, zostań w tym ekspertem. Wtedy będziesz magnesem dla innych ludzi, bo dobrzy lubią pracować z dobrymi, a najlepsi z najlepszymi. I pamiętaj o tych wszystkich innych, którzy robią ten biznes razem z tobą i są cudownym dodatkiem do tego, tak jak ty jesteś dzisiaj cudownym uczestnikiem. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, Bartosz Skwarczyk.
Panie i panowie, Bartosz Skwarczyk.